jak się zmienia po prostu. Michał, a też jeżeli chodzi o, tak wracając do tego wizerunku i do Eurowizji, Eurowizja przynajmniej od kilku lat jest takim festiwalem, gdzie liczą się też te takie walory estetyczne, artysta dociera do słuchacza nie tylko głosem czy piosenką, tylko także tutaj ważny jest ten aspekt wizualny. Masz jakiś pomysł na kreację? Tak, mam świadomość tego, że są też różne prestury i pressparty i wywiady i różne rzeczy, także moja osoba, która szyje mi stroje, już wie, że musi wykonać kilkanaście looków tak naprawdę, żeby zachować je w stylistyce, którą chcę pokazać na Eurowizji. Nie będę zdradzał, jakie to są projekty. Myślę, że pozostaną one w moim klimacie i ja się będę w nich dobrze czuł, a to oznacza, że będzie mi to sprzyjało, po prostu dodawało skrzydeł. Cały czas w swoich wypowiedziach medialnych i na Facebooku wszędzie podkreślasz stały, bliski kontakt z rodziną. Jesteś chyba bardzo związany i nawet chyba ten dzisiejszy twój przyjazd do Jasła też był związany z, no jeżeli możemy o tym mówić, prawda? Znaczy, z jakiej racji tutaj jestem, myślę, że jest to nieważne dla wielu ludzi, jest to ważne dla mnie, więc nie będę mówił, dlaczego tu jestem. Pewnie jedni wiedzą, drudzy nie, ale też w międzyczasie przyjechałem przywitać się ze swoją rodziną, bo wiem, że bardzo mnie wspiera. Ja ją bardzo kocham i wiem, że ona mnie bardzo kocha. Wszyscy siebie szanujemy nawzajem i wydaje mi się, że jest to najważniejsze. I taka energia, która do mnie wraca, jest bardzo potrzebna po prostu. Na początku swojej muzycznej drogi w ogóle wierzyłeś w to, że dotrzesz do tak szerokiego grona odbiorców, bo jak w momencie, kiedy kilka lat temu pojawiłeś się w X-Faktorze, tutaj troszkę podzieliłeś tę publiczność, miałeś zwolenników i przeciwników, a teraz tak wygrałeś Opole. Ale wciąż ludzie są podzieleni co do tego. Oczywiście, ale jakby mój pobyt taki medialny i to, co się dzieje, to jest takie moje drugie odrodzenie, tak? Czyli widocznie tak miało być. 5 marca 2011 roku wystąpiłem na scenie X-Faktora i zaśpiewałem Dziwny jest ten świat, a 5 lat później, 6 marca 2016 roku stanąłem na deskach w polskim studio i wygrałem konkurs Eurowizji, preselekcję do konkursu Eurowizji. Więc historia zatacza koło. Jest to niezwykłe i absolutnie mając te 5 lat doświadczenia, będę wiedział i wiem, jak lepiej poruszać się po tym świecie i jak lepiej go skonsumować. A dlaczego wybrałeś akurat preselekcję do Eurowizji? Czy chciałeś? To było twoje marzenie? Znaczy Eurowizja, wydaje mi się, że z racji tego, że nigdy nie chciałem zostać artystą alternatywnym, bo nie lubię zamykać się na grupy muzyczne. Jestem artystą popularnym i tak zawsze chciałem. W związku z tym Eurowizja jest takim miejscem chyba i takim konkursem, o którym marzy wielu artystów i o którym powinno marzyć, bo jest to największy konkurs na świecie, który co roku podbija serca 200 milionów widzów albo i większej ilości widzów. W tamtym roku do Eurowizji dołączyła Australia jako gościnnie, w tym roku dołącza do tego inny kraj. I to jest niesamowite, że polska kultura może być promowana na poziomie europejskim, światowym. Ja tak na świeże informacje dzisiaj przeczytałam w mediach, że Twoją piosenkę mogą uznawać za plagiat. I tutaj sobie zapisałam, że podobna jest do hymnu rosyjskich sił specjalnych Dawaj za. I jak Ty się do tego odnosisz? A słuchałaś tą piosenkę? Akurat nie mój komputer, dźwięku nie. No to jak przesłuchasz, to wtedy zadaj mi to pytanie i będziemy mogli poruszyć. Nie, wiem. To Ty
Odniosę się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy posłuchacie tego. Dlatego, że nie mam zamiaru się odnosić do jakichś bajek, które krążą po to tylko, żeby odwrócić uwagę od tego, co się dzieje i próbować zdegradować albo zmienić decyzję, która nie podoba się tym ludziom, którym się po prostu nie podoba to, że wygrał Michał Szpak, a nie ich faworyci. No widać, że ktoś Ci chce ewidentnie zaszkodzić, bo tutaj jest jeszcze ta fala hejtu. Znaczy- Pani Margaret, prawda, teraz tą petycję tych podpisów zbierają, żeby się Proszę odbyła, bardzo. żeby tę selekcję powtórzyć. Ja nie chcę tego komentować, bo dla mnie osobiście jest to po prostu śmieszne. Bo gdybym ja przegrał, to pogratulowałbym zwycięzcy. A no niestety w tym przypadku chyba zdziwienie i zaskoczenie było tak wielkie, że Czyli Margaret i Edyta Górniak w ogóle Ci nie pogratulowały? Jakieś były znaczy, komentarze? kiedy podszedłem do nich i uściskałem, no to wiadomo, że ja pogratulowałem im i one pogratulowały mnie, ale to było po prostu jak reakcja, kontrreakcja, tak, ale no oficjalnie jakby nic takiego się nie stało, zresztą ja nawet tego nie wymagam, bo to nie o to chodzi. Ale ja po prostu na moim miejscu, gdybym był osobą 3., 5., 7., 9. pozycja, pogratulowałbym zwycięzcy po prostu. Jeszcze jest taka grupa, prawda, podzielona. Jedni Cię kochają, drudzy Cię nienawidzą, hejtują. Ale Jak ja, emocjonalnie do tego Ja, podchodzisz? mnie tego brakowało. Ja lubię, kiedy dzieje się dużo zawieruchy i miałem świadomość tego, że jeśli uda mi się wygrać, to będzie kolejna burzliwa debata wśród wielu Polaków po prostu. Michał, powiedz, bierzesz udział również w programie, a czy brałeś w programie Agent, prawda? No nie możesz My wszystkiego, oglądamy tego, nie co możesz wiemy. wszystkiego zdradzać, bo program jest w realizacji, natomiast czy spodziewałeś się to, co Cię spotkało tam? Dlaczego w tym chciałeś wziąć udział? No przede wszystkim Podziel się, proszę. uważam, że kiedy człowiek zostaje zaproszony do wzięcia udziału w programie, który jest programem survivalowym, a ten człowiek, który jest zaproszony, ma dużą reaktywność i kocha wrażenia, to decyzja jest niepodważalnie na tak. Nie poszedłem tam po to, żeby mieć formę promocji jakąkolwiek, tylko poszedłem tam po to, żeby przeżyć największą przygodę w swoim życiu i móc skoczyć w Johannesburgu z bungee. Żeby móc zobaczyć dziką naturę i móc poczuć tak naprawdę, czym jest prawdziwa Afryka. I myślę, że absolutnie nikt nie powinien żałować udziału w takim programie. Zresztą poznałem mnóstwo osób, które są wspaniałe, z którymi do dzisiaj mam kontakt i z którymi absolutnie się wspieramy i uwielbiamy. Ale tą promocję jednak miałeś, bo okazało się, Ale to facetem, promocja który jest, po prostu promocja daje sobie jest tą radę. przy okazji. Jakby wszyscy, z tego co wiem, wiele osób z produkcji było zaskoczonych, że jednak Michał nie boi się, bo myśleli, że jest inaczej. A wracając do Eurowizji, na co liczysz po tym konkursie, po tym występie? Czy myślisz, Znaczy, że możesz jakieś miejsce zająć? Eurowizja to nie jest marzenie, a krok do spełnienia. Eurowizja otwiera drzwi, więc to jest chyba główny cel. Żeby zobaczyło mnie wielu ludzi, wielu artystów i żeby po prostu Polska mogła być zawsze przedstawiona w dobrym świetle Miejsce i nie że jest otwarte. Nie, myślę, że miejsce w konkursie Eurowizji nie jest ważne. Wiadomo, że każdy chciałby zdobyć pierwsze miejsce albo być w top 10. Ale tak naprawdę sam fakt przygody, którą przeżyję tam w Sztokholmie, jest bezcenny, więc no, trzymajcie za mnie dalej kciuki i ślijcie do mnie pozytywną energię. Śledziłeś wcześniej ten festiwal w poprzednich latach? Który występ polskich artystów Ci się najbardziej podobał? Nigdy nie stawiałem
występ polskich artystów, no niepodważalnym występem polskiej artystki Edyty Górniak. Drugie miejsce to jest chyba najlepszy wykon, jaki miał miejsce do tej pory z polskich reprezentantów, ale śledziłem, jeśli mam wymienić, to śledziłem ich troje, Edytę Górniak, Monikę i Piaska. To były występy, które widziałem i jeszcze The Jet Set, które zdobyło wtedy chyba 7 miejsce w półfinałach, z tego co pamiętam, więc no, Polska ma jakieś swoje zasługi eurowizyjne, nie można jej tego odebrać i to jest fajne. Jest takie porównanie Michał Szpak, Conchita Wurst. Macie jakieś wspólne cechy? Myślę, że to jest poza dobra pomalowanymi paznokciami żadnych, ale broda jest trochę inna. Ja mam jeszcze takie pytanie związane z tą historią, która zatoczyła koło w związku z tą przerwą w karierze, ale wiadomo, czas nie stoi w miejscu. Artysta, żeby się rozwijał, musi się pokazywać, musi nagrywać, musi być wśród publiczności. W jakim kierunku pójdzie Twoja dalsza artystyczna praca? Jak chcesz się muzycznie rozwijać i co jest takim Myślę, że oprócz Eurowizji? Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że obecny materiał, który stworzyłem, to nie jest materiał, który był skierowany do radia, czyli do odbiorcy, który tak naprawdę jest odbiorcą tylko na moment, kiedy pojawia się w radio dana piosenka. To jest materiał, który jest skierowany do osób emocjonalnych, które w jakiś sposób lubią być kompatybilne ze swoim artystą i lubią, kiedy artysta reprezentuje ich emocje. To jest taki materiał, który ma być niezapomniany i inny od wszystkiego, tak jak ja. On ma być eklektyczny, zwariowany, ale przekazywać ważne informacje. I taki zamierzam być zawsze. To znaczy mówisz o tej płycie, która Tak, już wyszła tak. i o tym, co będziesz robił Tak, dalej. dokładnie.